Witajcie ponownie. Dzisiaj pokażę Wam pyszne wiśniowe ciasto na makowym biszkopcie z kawałkami wisienek i wiśniowym dżemem, wiśniową galaretką. Po prostu mega wiśniowe i rewelacyjnie pyszne. Pianka i biszkopt komponują się idealnie. Sprawdzi się na każdą okazję i święta. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od upieczenia biszkoptu makowego z samych białek. Mam tutaj w misie robota 8 białek. Żółtka sobie zamrożę, bo nie będą mi potrzebne w tym przepisie. Wykorzystam może na przykład do tiramisu lub kruchego ciasta. Dodaję szczyptę soli do białek i ucieram. W międzyczasie, jak białka mi się ucierają, wymieszam sobie 2 łyżki mąki ziemniaczanej i 2 łyżki mąki pszennej razem z suchym makiem niemielonym 6 łyżkami. Białka już mi się mocno spieniły, dosypuję szklankę zwykłego cukru kryształu. Ucieram jeszcze z 2-3 minuty. Jak białka mam już porządnie roztarte z cukrem, to dodaję ocet. 2 łyżeczki. Zwykły ocet 10%. I gotowe. Teraz do białek musimy dosypać mąkę wymieszaną razem z makiem. Mieszamy, ale już nie robotem, tylko szpatułką lub drewnianą łyżką, aż się połączy. Przygotowałam sobie blaszkę o wymiarach 28 na 24 cm. Wyłożyłam tylko sam spód papierem do pieczenia. I teraz na tą blaszkę wyłożę moją białkową masę. Jak zobaczycie, że gdzieś tam jeszcze jest bąbelek z mąką czy makiem, to jeszcze zamieszajcie. Czasami się tak może zdarzyć. Boków niczym nie smarujemy. I proszku do pieczenia w tym przepisie nie dodajemy. Nie chcę, żeby biszkopt mi za mocno urósł. Wyrównujemy, wygładzamy brzegi. Rozprowadzamy po całej powierzchni. Biszkopt wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół i pieczemy około 30-35 minut do suchego patyczka. Jak biszkopt nam się piecze, to rozpuścimy sobie galaretki, 2 galaretki wiśniowe w pół litrze wrzątku. Rozmieszam, aż mi się rozpuści i odstawię do przestygnięcia. Przygotuję sobie również wiśnie. Mam odcedzone wiśnie z syropu. Przepis możecie znaleźć na mojej stronie. Możecie dać w całości, ja jednak je odrobinę rozdrobnię. Będzie mi się lepiej kroiło ciasto. W blenderze możecie również posiekać odrobinę nożem. O, potrzebuję, żeby były kawałeczki, ale nie za drobne. Biszkopt upieczony, wystudzony. Obkroję go od brzegów i wyjmę z blaszki. Musimy zdjąć papier ze spodu. Przekroję sobie go na 2 równe części. Pierwszą włożę z powrotem do blaszki.
Drugą na razie odłożę. Jak galaretka już całkowicie wystygnie, możemy robić ciasto dalej. Do misy robota wlałam sobie pół litra śmietanki kremówki mocno schłodzonej. Dodaję 1 łyżkę cukru pudru i ucieram śmietankę, aż zgęstnieje. Przykryjcie odrobinę robót, bo będzie chlapać. Śmietanka mi się ubija, a ja w międzyczasie posmaruję sobie pierwszy placek wiśniowym dżemem. Mam taki swojej roboty, czyli najlepszy. Smarujemy cienką warstwę. Śmietanka się już ubiła. Możemy dolewać galaretkę wolnym strumieniem, aż do połączenia się. O, idealnie. Na koniec dodajemy rozdrobnione wisienki. I gotowe. Na razie masa jest bardzo rzadka, więc jeszcze nie wylewamy jej na ciasto. Wstawiam ją do lodówki dosłownie na kilka minut. Ona zaraz zacznie tężeć. Wszystko zależy od tego, jak mocno schłodzoną śmietankę mieliście. Czasem trwa to dosłownie kilka minut. Potrzebujemy od takiej konsystencji, jak gęsty jogurt. Wtedy wiśnie nie będą opadać na sam spód i masa nie wsiąknie nam w biszkopt. Możemy ją już wykładać. Teraz na masę wykładamy drugi placek. I wstawiamy do lodówki, żeby nam stężało. Po około 30 minutach ciasto już stężało i nic się nie przesuwa, więc możemy sobie posmarować wierzch wiśniowym dżemem. Jakbyśmy to zrobili od razu, też by się dało, ale ciasto by nam się trochę ruszało. Na wierzch jeszcze płatki migdałowe i ciasto gotowe. Musimy je teraz jeszcze wstawić do lodówki, najlepiej na kilka godzin lub całą noc, żeby zmiękło. Po tym czasie możemy kroić. Jest naprawdę rewelacyjna. Jeśli podobało się Wam, dajcie łapkę w górę, naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Dziękuję również za każde udostępnienie mojego przepisu. Zaglądajcie na moje poprzednie filmy, bo jest ich naprawdę sporo. Zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Tam znajdziecie wszystkie moje przepisy, łącznie z filmami. Zapraszam serdecznie.